PlayStation VR miało spore problemy z grami ekskluzywnymi. Te oczywiście były, jednak w większości przypadków, doskonałym przykładem jest tutaj Batman Arkham VR, były to tech dema, które dawały posmakować VR i robiły to w absolutnie mistrzowski sposób, jednak te produkcje starczały na maks godzinę czasu. Potem hełm lądował na półkę i czekał na kolejną produkcję. Owszem, były pełnokrwiste gry, które były robione pod VR lub miały obsługę hełmów VR, jednak nadal jest ich dość mało. Farpoint czy Resident Evil 7 to najlepsze przykłady. Jedną z płytek, która była dostarczana z hełmem w bundlach, była VR World. Zestaw kilku minigier wprowadzających do świata wirtualnej rzeczywistości. Dema były bardzo dobrze przygotowane, jednak wciąż dość krótkie. Na płycie znalazło się też chyba najlepsze demko The London Heist, strzelanka w brytyjskim półświadku gangsterów. Gra była świetnie wykonana, dynamiczna i pozwalała poczuć się jak prawdziwy uliczny gangster wplątany w intrygę. Twórcy gry London Studios postanowili przekuć to niewielkie doświadczenie w pełną grę. I tak powstało Blood and Truth. Gra, która powinna być must have dla każdego posiadacza hełmu VR. Zarazem jest to też karta przetargowa dla tych, którzy nad kupnem hełmu jeszcze się wahają. Czy to najlepsza produkcja na gogle Sony? W mojej opinii tak, choć nadal tytuł posiada swoje problemy. Zapraszam do posłuchania. W historii wcielamy się w Ryana Marksa, byłego żołnierza, który przybywa do swojej rodziny zamieszkałej i prowadzącej interesy w Londynie. Szybko się okazuje, że na firmę ma chętkę inny typek spod ciemnej gwiazdy i chce zrobić wrogie przejęcie, nie zważając za bardzo na ofiary. Rodzina zbiera się do kupy i postanawia typowi pokazać, kto jest największym brytolskim gangolem. Fabuła może szału nie robi. Sam nastawiałem się na coś w stylu Guya Ritchiego, ale nie, jest to historia o wiele bardziej prostsza i w zasadzie bez wielkich twistów. Tytuł też nie jest jakoś specjalnie długi. Mnie na normalnym stopniu trudności przejście zajęło około 5,5 godziny. Jest to też, jak mniemam, dopiero pierwsza część gry, co pokazuje zakończenie, zostawiając kilka otwartych wątków. Szkoda, że w porównaniu do Heista grę przeniesiono z rynsztoków Londynu na wysokie piętra wieżowców. Jednak wolałem klimat łysych karków w brudnych siatkowych podkoszulkach niż eleganckich, wygadanych gogusiów. Ale nie jest to clue całej gry. Blood and Truth to pierwszoosobowa strzelanka i jak zapewne wiecie lub nie wiecie, na PSVR stworzenie takiej gry jest nie lada wyzwaniem, szczególnie jeśli gra ma nie wykorzystywać kontrolera AIM. Będę porównywał często Blood and Truth do Immortal, gry, która zamierzenia miała podobne, ale nie potrafiła okiełznać sterowania. Jednak pomysły w tym tytule są doskonale przemyślane i co najważniejsze sprawdzają się znakomicie. Gra sterowaniem nawiązuje do stareńkich gier przygodowych z początków CD-ROMów. Mianowicie nie możemy się poruszać dowolnie, a jedynie wskazać miejsce, do którego chcemy iść. Wtedy bohater sam przechodzi do danej lokacji, a my wciąż mamy możliwość rozglądania się na wszystkie strony. Te predefiniowane ruchy powodują, że nie musisz się martwić obrotami czy strafowaniem, co było niemałą bolączką Immortal. Jeśli jednak chcesz przesunąć się w bok, naciskasz X lub kółko na move'ie i postać zaczyna automatycznie strafować do zdefiniowanego punktu. System jest bardzo dobry. Nie trzeba zaciemniać pola widzenia, dorzucać cudacznych sztuczek, abyś nie zwymiotował ziemniaczkami z obiadu. Bez najmniejszego problemu spędziłem 3-godzinną sesję i nie czułem dyskomfortu, co w przypadku Immortal dawno by się skończyło śpiewaniem do muszli. W grze sterujemy 2 move'ami, każdy z nich odpowiada za jedną dłoń bohatera. Zminimalizowanie dowolnego ruchu dało możliwość prowadzenia dual wieldingu broni, która sprawdza się znakomicie. Możemy trzymać w 2 dłoniach pistolety lub w jednej karabin, ale w każdym momencie drugą dłonią możemy złapać za lufę karabinu, dzięki czemu zmniejszamy rozrzut broni. Proste i genialne. Do celowania używamy celowników optycznych lub muszki i to też się sprawdza. Bez najmniejszego problemu ściągałem wrogów z dużych odległości, celując standardowymi przyrządami. Jeśli chcemy przeładować, musimy sięgnąć do piersi, gdzie Ryan nosi magazynki. Nawet jak mamy 2 bronie w rękach, nie musimy jednak odkładać jednej z nich na ten czas. Ryan poradzi sobie bez problemu. Bohater może nosić 3 sztuki broni. Po pistolety sięgamy do kabur na bokach tułowia, po broń ciężką za plecy. Od czasu do czasu użyjemy też innego wyposażenia, które bohater nosi, np. wyłączanie alarmów czy kamer polega na odpowiednim przekierowaniu prądów z bezpieczników i
przecinaniu kabli. Często przedtem musimy na przykład odkręcić śrubki w skrzynce. Fajnie pomyślane jest też operowanie 2 wytrychami w celu otwierania zamków i to też się świetnie sprawdza. Dodatkowo dojdą elementy wspinaczki, wchodzenie po drabinie, przełażenie ciasnymi przewodami wentylacyjnymi, jak swojego czasu robił John McClane. Samo sterowanie jest świetnie przemyślane i ani razu nie miałem problemu, aby nad nim zapanować. Z czasem dochodzą akcje typu wiszenie jedną ręką na barierce, a drugą strzelanie i o dziwo wszystko wchodzi płynnie w krew i po paru chwilach zamieniamy się w śmiercionośnego komandosa. Element, który niezbyt wyszedł, to przeładowywanie broni. Często zamiast zabrać magazynek z piersi, strzelałem pistoletem, jakby nie do końca program wiedział, czy chce strzelać, czy podnieść naboje. Przed nami twórcy przygotowali 19 misji, ale spokojnie. Jest to liczba mocno zawyżona, gdyż spora część z nich to cutscenki, gdzie tylko siedzimy i słuchamy, albo stoimy i słuchamy. Fajnie, że twórcy starali się wpleść fabułę w taki sposób, abyśmy z własnej perspektywy doświadczali wszystkich wydarzeń, ale miejscami gadają za dużo. A jeśli grasz stojąc, zaczyna to niestety męczyć. Niektóre cutscenki nawet mają jakieś interaktywne elementy, na przykład jak jedziesz samochodem z bratem i on tam gada i gada, możesz otworzyć drzwi, pokręcić wajchami czy otworzyć schowek, ale jest to takie trochę placebo na bezczynność. Ale są też takie cutscenki, w których jedynie możemy ruszać głową i jedynym elementem interaktywnym są nasze ręce, które możemy zaciskać. Ale Blood and Truth to też świetna akcja rodem z blockbusterowych filmów i tutaj już gra ma się czym pochwalić. Fajnie, że akcja nie narzuca od razu rozwałki na hura, ale możemy działać po cichu, eliminując przeciwników pistoletem z tłumikiem bez uruchamiania alarmu. Ryan ma też możliwość zwalniania czasu, co jest szalenie widowiskowe, szczególnie kiedy strzelamy przez szybę lub gdy coś wybucha. Zobaczenie, jak bezwładne ciało jest targane eksplozją w zwolnionym tempie, cieszy Michę jak Micha dobrego żarcia. Czasami w misjach wykonujemy jakieś dodatkowe zadania, a to minujemy kasyno, a to skaczemy na spadochronie, nawet przez kilkadziesiąt sekund polatamy dronem. Fajnie, że twórcy dorzucili różne doświadczenia do gry, przez co nie ma miejsca na nudę. W mojej opinii najlepiej wypadły elementy strzelania na ruchomej kamerze. Jest kilka takich momentów. Ryan zaczyna biec, a my możemy się rozglądać i strzelać, jak w staroszkolnych strzelankach na szynach. Dynamizm zrywa skalp. Bohater przeskakuje pomiędzy budynkami, unika strzału z helikoptera czy kogoś goni, a my pełnimy rolę pasażera w jego głowie z możliwością strzelania. I daje to radę wyśmienicie. Sam początek, kiedy uciekamy po dachach w jakimś pustynnym kraju, pokazuje, jak duży potencjał mają takie strzelanki na szynach, jeśli się wie, jak odpowiednio je wykorzystać. Szkoda, że po ukończeniu gry trochę nie ma po co do niej wracać. Niby są znajdźki i skillowanie na 5 gwiazdek, ale to trochę za mało. W kwestii endgame'u deweloper niestety pokpił sprawę. Pomiędzy misjami Ryan odwiedza swoją dziuplę, to tam można obejrzeć zebrane znajdźki, porzucać papierowymi kulkami do kosza, czy wreszcie udać się na strzelnicę. Tam też możemy zmodyfikować broń, dorzucić tłumik czy celownik optyczny, a także pomalować naszą giwerę. Tych jest sporo i co ciekawe niektóre wymagają dodatkowych czynności, np. shotgun wymaga pompowania po każdym strzale, ale najbardziej jarająca jest dwururka, po załadowaniu której można zakręcić ją na palcu, jak to robił Arnold w Terminatorze 2. Dodatkowo jeśli w trakcie gry uda nam się strącić specjalne tarcze poukrywane w różnych miejscach, i tutaj powiem, że niektóre są dość trudne, bo strącenie ich, zwłaszcza gdy na przykład pokazują się na kilka sekund podczas naszego biegu, jest sporym wyzwaniem. Jednak jeśli tego dokonamy, dostaniemy dostęp do kolejnych upgrade'ów broni, celownik laserowy czy granatnik, ale trzeba sobie na to zasłużyć. Kilka słów o dubbingu. Wiecie, że nie gram po polsku w gry, a polski dubbing powoduje, że okrutnie zgrzytam zębami. Tak, tutaj muszę przyznać, że wyszło całkiem dobrze. Głosy są dobrze dobrane, z mnóstwem niewymuszonych bluzgów, choć przyznam, że brakowało mi opcji przełączania dialogów. Brytyjski półświatek po polsku brzmi tak se. Wolałbym jednak głosy angielskie. Oczywiście jest to możliwe, jednak trzeba przełączyć język całej konsoli. Polskie głosy, jakie przewijają się w tytule, są znajome i dało się je usłyszeć tu i tam. Czasami może wypadają trochę za bardzo teatralnie, ale co tam, nie rażą jak to w niektórych tytułach bywa i to chyba jest najważniejsze.
Jeśli chodzi o oprawę, London Studio stanęło na wysokości zadania. Postacie wyglądają świetnie, miejscówki cieszą oko detalami, a epickie sceny, których jesteśmy świadkami, wbijają w fotel. Czy to najładniejsza gra na PSVR? W mojej opinii w ścisłej czołówce. Wiadomo, że nie może równać się z tuzami pokroju God of War, bo konsola musi jednak tutaj wygenerować 2 obrazy Full HD w 60 ramkach, ale i tak to, co się udało zrobić, robi wrażenie. Niestety, żaden film, żadna recenzja nie odda jakości produkcji, dopóki sami nie założycie hełmu na japę. Nie sposób oddać ani pokazać na płaskim obrazie szaleńczego biegu przez blok, gdy przed tobą dźwig rozbija ściany. Trzeba to przeżyć samemu. Podejrzewam, że Sony będzie ostro promowało tytuł, więc jeśli gdzieś w pobliżu ktoś ma hełm lub jest stanowisko PSVR, czym prędzej sprawdźcie, bo wierzcie mi, że warto. Na koniec jeszcze raz powtórzę. Jeśli masz PlayStation VR, Blood and Truth powinno być na twojej liście zakupów, a jeśli planujesz dopiero zakup hełmu, powinien być to dla ciebie tytuł startowy. Ja stawiam na klasyczny zarost i okulary. I chyba wiem, co zamierzam narysować. Jak myślisz, za ile poszedłby ten chłam? Teraz pewnie za więcej. Tak. Wiesz, trzeba by nieco podkolorować. O, właśnie tak. Jak 2 krople wody. Kiedy się poznaliśmy, był niewiele starszy. Kiedy to było? W 37? Był za to dowcipniejszy. Co się dzieje? Ann, stań za mną! Właź! Otoczyli nas!